Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj ruszamy z pełną sesją. Będzie to pełna sesja od początku do końca. Dawno robiłem taką sesję, więc dzisiaj robimy od początku, nie? Teraz tak, to jest plik, który możecie znaleźć u mnie na Discordzie. Jest to jakby zbiór zasad wszystkiego, czego się nauczyłem w ciągu ponad już 10 lat. I są tu różne reguły wejścia. Możecie to przerobić sobie pod siebie. Jest checklista, tak, co należy przed tradingiem zrobić, jak należy do tego wszystkiego podejść. Dziennik, wcześniej korzystałem z takiego dziennika pisanego, teraz korzystam bardziej z dziennika nagrywanego, tak. Nagrywam każdą sesję i później to weryfikuję wszystko pod koniec dnia. Teraz tak, tutaj są wszystkie setupy, datne strony. Oczywiście to będzie ewoluowało, cały czas jest to zmiane, dopisywane. Tak jak mój trading ewoluuje, tak samo ten plik ewoluuje razem ze mną. Dobra, no i teraz tak. Przechodzimy sobie szybciutko do checklisty. Takie największe wprowadzenia robiłem na samym początku, więc zachęcam do tego, żebyście zobaczyli sobie te początkowe materiały. Tam było tak bardziej szczegółowo to wszystko robione. A tutaj po prostu myślę, że już nie ma sensu jakby robić tego samego w kółko, więc troszkę to szybciej zrobimy. No i tak, przechodzimy sobie do checklisty. No i z checklisty sprawdzamy newsy na dzisiaj. Na dzisiaj z newsów, jeżeli chodzi o te, które mnie interesują, ja handluję tylko indeksy, więc interesują mnie newsy na dolarze USD. Dzisiaj takich newsów nie ma. Podejrzewam, że będzie spokojny dzień do handlu, albo nawet kiepski dzień, bo wolumen mi pokazuje, już Wam pokazuję, o co chodzi. Wolumen tutaj na S&P jest raptem 190 tysięcy na tą chwilę, za chwilę będzie otwarcie, więc nie jest najgorzej, ale i nie jest najlepiej. Fajnie by było zobaczyć w okolicach 250-300 tysięcy. Jest to taki fajny wolumen startowy do tego, żeby się więcej zadziało na indeksach. I teraz tak, sprawdzam wolumen tak już sprawdziłem, pokazałem Wam, o co chodzi, powiedziałem. Odpalamy wykresy posiłkowe. Wykresy posiłkowe są to wszystkie wykresy, które mogą Wam pomóc, czyli tak, wszystkie indeksy, ponieważ jeżeli indeksy idą w jakimś kierunku, wszystkie cztery główne, czyli Nasdaq, S&P, Russell i Dow Jones, nie? Czyli te wszystkie indeksy, jeżeli amerykańskie idą, jakby pokazują kierunek, są to fajne warunki do wejścia, a także między tymi indeksami możecie zobaczyć różnego rodzaju dywergencje, które Wam pomogą w podjęciu decyzji. Oczywiście indeks dolara, indeksy gospodarki, tak, mogą być fundusze, ETF-y, tak, jeżeli na przykład korzystacie, jeżeli macie możliwość na kilku monitorach obserwować takie rzeczy, to polecam też QQQ, tak, ETF-y i SPY, żeby można było lepszy ogląd całej sytuacji zdobyć przez te właśnie wykresy. A jeżeli macie 1-2 monitory, no to ja bym to olał, odpaliłbym sobie tylko indeks dolara, te najważniejsze rzeczy i tyle. I bym nie wnikał jakby w dalsze rozpraszanie się, nie? Ustawiać alarmy. Do alarmów używam takiego sprzętu, takiej aplikacji jak Alarm Clock. Ustawiam sobie 5-10 minut, zależnie jak potrzebuję przed danym wydarzeniem. Wtedy wyskakuje mi taki pop-up i z informacją, że za 10 minut jest wydarzenie, jakie to wydarzenie i wtedy muszę zamknąć pozycję. Robię to, żebym po prostu nie zapomniał, bo czasem jest tak, że się rozproszymy, wyjdziemy gdzieś na chwilę czy coś i zapominamy o tych newsach, nie? Sprawdzamy połączenie i sprzęt. Wchodzę na stronę Speed Test. Sprawdzałem połączenie, czy wszystko jest ok. Polecam to każdemu wcześniej zrobić. Teraz już jest troszkę za późno, bo niedługo będzie otwarcie, ale polecam to wszystkim wcześniej robić. Przygotować dziennik lub program do nagrywania sesji. Nagrywam sesję każdą, więc to jakby punkt, który mogę pominąć, ale informuję Was o tym, że warto nagrywać lub dziennik pisać, tak? Bo możecie jakby wrócić do poprzedniego dnia dosłownie w chwilę, nie? I przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek, czyli jeżeli w piątek handlowaliście, przeglądacie sobie wykresy i podejmujecie jakieś tam wnioski, dochodzicie do pewnych wniosków, to należy w dzisiejszym dniu wziąć pod uwagę i tak dalej. Zaraz do tego przejdziemy zresztą. No i ja po każdej sesji wieczorkiem siadam sobie z wydrukiem i po prostu piszę sobie komentarze do wszystkich moich zagrań, do tego, co widziałem na wykresie, co mógłbym zrobić lepiej i tego się trzymam, jakby takie wnioski, tak? Dobra, przejdźmy sobie szybciutko do wykresów. I teraz tak.
Wszystkie te ruchy, widzieliście, na shortach rozegrałem, tak? I tą świeczkę w shortach rozegrałem bardzo ładnie. Bardzo dwa ładne dni miałem tutaj, tak? I tego szukałem, tak? Tak jak wam mówię na poprzednich sesjach, tak? Każde nowe ATH tutaj ja szukałem shortów, w końcu te shorty trafiłem, w końcu bardzo fajne 2 dni wyciągnąłem. Więc docelowo teraz tak, sytuacja wygląda tak, że EMA21 została przetestowana i tutaj jest gap, który możemy sobie zaznaczyć od razu. Jeżeli nie wiecie, co to gap, to samo zachęcam na Discorda, żebyście dołączyli, lub do moich poprzednich nagrań. Nie będę już tego tłumaczył w nagraniu. Ok, tutaj mamy taki gapik, zaznaczymy sobie. Ja mam też kolory swoje, do każdego oznaczenia mam kolory, żebym wiedział, o co chodzi. Nie zmieniam kolorków, mam to od już długiego czasu, takie kolory. No i teraz tak, jak wiecie, mój styl handlu polega na tym, żebym odgadnął kierunek weryfikacji danej świeczki. Czyli tak, tu mamy high z piątku, tu mamy low z piątku, nie? I teraz jesteśmy mniej więcej w środku. Jest to najgorsze położenie, jeżeli chodzi o otwarcie rynku. No teraz rynek albo będzie tu, albo tu. Lepiej by było, gdyby rynek był blisko tego miejsca, wtedy rynek testuje średnią D1 i jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj będzie jakaś korekta, nie? Natomiast na tą chwilę jesteśmy w środku, więc docelowo jest bardzo ciężko tutaj rozegrać, przynajmniej dla mnie, nie? Ale dobra, mamy high, mamy low, czyli tak, mamy wyższy tutaj jakiś punkt i najniższy. Ja sobie to zaznaczyłem orientacyjny. I teraz to jest nasz range, po którym oczekujemy, żeby cena się poruszała na tą chwilę, tak? Natomiast może być sytuacja taka, że oni odwrócą zaraz i będzie weryfikacja tych dołków, tak? Z piątku. Mieliśmy bardzo mocne 2 jedynki spadkowe, tak? Dobra, no to jak mamy pogląd już z dużego interwału, nie? Tutaj sobie mogę jeszcze zaznaczyć tą świeczkę, ale nie jest to konieczne, bo mam zaznaczonego gapa, więc docelowo wiem, że to jest miejsce, które będzie przyciągane jeśli chodzi o weryfikację. Tutaj przetestowane po prostu, nie? Czyli docelowo na tą chwilę, co tak na pierwszy rzut oka na wykresie widzę, jest to test tego gapa, nie? Dobra, ale przejdźmy sobie na H1. H4 na razie pomijam H4, no i tak. Mamy taką sytuację, że no jest tu bardzo mocny impuls, tak? No, jest tu jakieś miejsce do przetestowania. No to pierwsza myśl, jaka tu mi się nasuwa, no przetestowanie tych dołków, tak? No i pakowanie się tutaj w pozycję może na jakiejś świeczce spadkowej nie jest głupim rozwiązaniem. Testowana EMA 21. Nie jest to głupi pomysł, żeby testować te dołki, tak? Tutaj. Odbicie od settlera, przetestowanie settlera, tak samo spoko pomysł, nie? Tutaj mamy jakiś dołek, przetestowanie, zebranie tych stop lossów, jak najbardziej pod pułapkę, spoko pomysł, nie? Ale jest jedna rzecz. Oczekujemy jakiegoś odreagowania, tak? A więc zróbmy sobie tak, że dzisiaj użyjemy takiego popularnego narzędzia Quibo, nie? I teraz tak. Rynek lubi się poruszać po wartościach 50%, tak? 61,8, 38,2. Ja nie mówię, że wy macie pod te wartości rozgrywać. O, tutaj dojdzie rynek i już dobra, w shorty się pakuje, będzie spadać. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że rynek lubi robić jakieś korekty, tak? Musi robić te korekty. Do jakich miejsc zazwyczaj mocne impulsy robią korektę? Do miejsca sorki, czekaj, nie? Do miejsca między 50 a 38,2, tak? No to okej. Skoro to wiemy, nic nie oczekujemy od rynku, tak? Bo rynek zrobi co zechce, ale no pasuje to jakąś korektę zrobić, tak? Dobra. Teraz tak. Gdzie ta korekta mogłaby nas zaskoczyć, nie? Pierwsze miejsce tu. Zebranie tych stop lossów, tak? Tu są stop lossy. SL, tak? Więc docelowo pierwsza moja myśl, zebranie tych stop lossów, ubranie byków w trapa i weryfikowanie dołków. To jest jakiś setup na teraz, tak? Czyli tak, mamy już dwie koncepcje. Jedna weryfikacja tego, tak? Teraz, która będzie właściwsze? No jeżeli chodzi o to, co nas w day tradingu interesuje, to jest rynek spadkowy. Nie patrzymy tam. Nas nie interesuje to, co było 20 dni temu. Nas interesuje to, co było maksymalnie piątek, czwartek, nie? Więc docelowo tak, to był range, wybicie z tego range'u, tak?
Tutaj był jakiś range, wybicie z tego range'u. Teraz co? No może testowanie jakieś góry, tak? Rynek troszkę ostudzimy po tych shortach, nie? No to może faktycznie fajnie by było zebrać się tutaj na longi. Tym samym sposobem jesteśmy nad EMA21, tak? No to dobra. Skoro mamy koncepcję, wybieramy stronę. Jak wybrać stronę teraz? Po momentum. Rynek się otworzy, będą mocne świeczki atakowane w górę. Korekta, zbieramy się, nie? Lub jakiś breakout rozgrywamy. Dobra, to teraz mamy już dwie koncepcje, nie? Mamy koncepcję około 23 tysiące, tak? Czyli tutaj 23 tysiące. Jest to jakiś tam fajnym miejscem jest tutaj dla mnie 22 900. Okrągły poziom blisko settlera. Tutaj jest fajnie, ok. No i tutaj mamy troszkę mniej miejsca, bo na tą chwilę maksymalnie pivot, ale ja bym oczekiwał zebranie tego. Nie? Dobra, no to teraz tak, H1, wiemy o co chodzi. Albo short, albo long. Jeżeli jakby trzymacie się jednego kierunku, to moim zdaniem nigdy wam się na rynku nie powiedzie. Musicie być elastyczni, jeżeli chodzi o day trading. Dobra, jedna rzecz, co widzimy tutaj jeszcze? Albo dobra, przejdźmy sobie jeszcze do volume profile. Teraz tak, z moich nagrań z Discorda możecie wiedzieć coś takiego, że jeżeli jest literka P na wolumenie, to jest P, to oznacza dla mnie mocny trend, więc docelowo oczekuję tutaj longów po volume profile, patrząc na volume profile. Dokąd mogłaby być teraz korekta? Skoro tego miejsca bronili, jest tu jakiś range, jest robiony jakiś breakout, dużo wolumenu w tym miejscu, więc docelowo oczekuję longów tutaj, tak? Na tą chwilę. Natomiast tutaj mamy puste miejsce wolumenowe, nie? Mamy jakiś fajny dołek tutaj. W tym miejscu mamy jakiś fajny dołek. Teraz tak. Tu mieliśmy jakiś tam range, chwilę cena pobalansowała, więc docelowo tak, mamy dwie opcje. W tej chwili zebranie tutaj, zrobienie trapa, ściągnięcie tych stop lossów i atakowanie w górę. Nie? 23 100, ponownie 23 200, tak? Tutaj atakowanie tych poziomów lub druga koncepcja, przejście tej luki wolumenowej tutaj i wsparcie tutaj na kolejnym wolumenie. Bo tutaj był kolejny większy wolumen, więc docelowo może tutaj i wtedy w górę, nie? Docelowo mamy z tyłu głowy trend spadkowy i na shorty targetem będzie atakowanie piątkowego close, tak? Więc docelowo rynek się tutaj zamknął, widzicie? Piątek. Więc to jest miejsce fajne do zweryfikowania, bo mieliśmy tu breakout tego miejsca, ale nigdy testu. A to miejsce jest jednym z głównych miejsc na wykresie, które moim zdaniem będzie testowane. Które zazwyczaj jest testowane. Teraz tak, mamy high, mamy low, mamy close. Czy po takim mocnym impulsie tutaj większym prawdopodobieństwem jest atakowanie tego, czy tego? No moim zdaniem tego. Dół, tak? Natomiast trend dnia pokazuje nam longi, nie? Docelowo to jest zawsze ta sama trudna decyzja, nie? Którą mańkę będziemy atakować, nie? Więc docelowo to na razie zostawiamy. Mamy jakąś koncepcję, tak? Kiedy longi? Nie wiem. Kiedy shorty? Nie wiem, to się okaże. Longi, shorty na pewno poniżej tej linii tutaj. Może tutaj jakiś breakout. I tutaj lub tutaj. To by było najlepiej dla mnie, jeżeli chodzi o to. Longi, może wsparcie na VWAP-ie, pobalansowanie tutaj, tak. Jakiś breakout i wtedy w górę. Coś takiego. Natomiast po rynku już widzę teraz, że może być problem u mnie z rozegraniem dzisiaj. Bo rynek jest w niefartownym miejscu. Trzeba było się zbierać po otwarciu rynku i to miałem też w zamiarze, natomiast nie zdążyłem wrócić po prostu dopiero dzisiaj wróciłem, także nie miałem szans nawet tego rozegrać, a ja nie handluję z telefonu, nie bawię w jakieś takie głupie rzeczy, tylko po prostu robię to jak najbardziej profesjonalnie potrafię. No i docelowo czekamy na otwarcie. Za 8 minut jest otwarcie rynku. No i zobaczymy, co tutaj się wyklaruje. Czy to będą longi, czy to będą shorty, czy może będzie bez zagrania, bo taki dzień też bym chciał Wam pokazać, że dzień bez zagrania to też dzień handlowy, tak? I czasem dzień bez zagrania może Was ochronić przed kłopotami, tak? Jeszcze jedna rzecz. Handluję przez całe wakacje nowego propa, Fundictix, bardzo fajny prop. Jeżeli chcecie się zarejestrować, wszystkie linki są pod spodem. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zapraszam na maila, zapraszam na Discorda. Z tych wszystkich prowizji, chociaż ich nie ma dużo, to są naprawdę bardzo małe prowizje, jest to 5% z konta. Z zakupu jest to bardzo mała prowizja, natomiast jeżeli uzbieram jakąś sensowną kwotę, pójdźmy z tego propa 500 dolców,
no to zrobimy sobie giveaway tutaj na Discordzie i na YouTubie, nie? Porozdaję wam trochę kont. Już coraz więcej ta społeczność rośnie, tak? Już na Discordzie jest was więcej, na YouTubie jest was więcej, więc zrobimy sobie takie fajne losowanie. Wszystko transparentnie. Porozdaję trochę wam kont i może tutaj też w ten sposób będę mógł się wam odwdzięczyć, tak? No to tak w ramach deklaracji takiej, nie? No i tak, no zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do lajkowania, bo to jakby pomaga kanał, tak, rozwój i tak dalej. Oczywiście do niczego nie przymuszam. Pamiętajcie też, że handel jest to bardzo ryzykowny temat i raczej starajcie się nie handlować na swoich pieniądzach. Przestrzegam każdego przed tym i raczej no, unikajcie po prostu handlu na giełdzie. Jeżeli macie jakieś inne zajęcie, cokolwiek robicie, róbcie to dalej. Tutaj możecie się pobawić, jakieś konto demo, czy nawet w propach się pobawić, ale nigdy nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Chociaż ja bym w ogóle nawet się z tym nie zgodził, po prostu nie inwestujcie, nie? Ja już to poszedłem i no jest jak jest, ale patrząc po statystykach, no to jest tragedia. Po prostu ludzie tracą swoje majątki, biorą kredyty po prostu, żeby dalej móc w to brnąć, więc no naprawdę nie polecam, a znam dużo takich przypadków. Dobra, rozgadałem się, a teraz kończymy, wrócę po otwarciu, dam rynkowi troszkę, żeby się wyszumiał i wtedy wejdziemy w jakąś fajną, sensowną pozycję, nie? Ok, wchodzę w pozycję. Bardzo mocne momentum, także tutaj jakby troszkę spóźnione to zagranie, bo przeoczyłem temat, tutaj było fajne zagranie, natomiast nie chciałem na otwarciu wchodzić w to zagranie. Poczekałem, wyżej tego miejsca chciałem się zebrać. Tutaj będę niżej dokładał na pewno jeszcze jakieś pozycje, tak, ale na razie na tą chwilę mam jedną. Target przetestowanie piątkowego high i na tą chwilę to tyle, nie? Zostawiam to, żeby pozycja pracowała. Ok, widzę, że ładnie lecą, to dorzucimy sobie kontracik. Dobra. No i co? No i czekamy dalej, nie? A jedyneczka piękna. Ta jedynka ewidentnie dąży tutaj do 23 300. Przetestowanie gapa. Może będzie jakaś tam większa lub mniejsza korekta, natomiast kierunek ja już wybrałem. No i teraz pozostaje nam tylko czekać, nie? Zamykam pozycję z niewielkim zyskiem. Czekam na kolejne okazje. Jest dość spora reakcja, pewnie na pivota. I będę czekał na kolejne okazje. Być może raz mniejsze ryzyko sobie, mniejszym ryzykiem wejdę po prostu i dalej będziemy atakować. Kolejne ruchy będziemy robić. Natomiast no, fajnie by było jakąś tu korektę zobaczyć i wtedy tam ruszyć na większy target. Ok, jednak jest kontynuacja, więc ponownie wchodzę w pozycję breakout, klasyczny setup. Tak, setup jednej kreski, breakout, podtrzymanie średniej MA21. No to wchodzę w pozycję. Teraz tak, koncepcja dokładek, żebym ja zobaczył tutaj, żebym chciał dołożyć jeszcze 2 mikrokontrakty, bo będę chciał to zrobić, to muszę zobaczyć tutaj, jak zachowa się następna H1 za 5 minut. Czyli czy ta H1 będzie mocną korektę robić, czy po prostu zrobi mniejszą korektę, pojawi się tutaj na H1 taki knocik, nie? Tutaj pojawi się taki knocik, świeczka będzie wyglądała tak, nie? To będzie znaczyło do tego, że kontynuacja jest całkiem możliwa, nie? Teraz tutaj zobaczyłem coś takiego, że tutaj jest malutki gapik, nie? Na H1. Fajnie by było to zobaczyć tutaj, żeby to przetestowali. Utworzyłby się wtedy knot. O, znaczy nie tak. Tutaj by był wtedy knocik, tak? Jak taka będzie świeczka szła do góry, to będzie dobry znak, nie? Na dalsze wzrosty. Chodzi o H1. W ten sposób ogólnie ja jakby staram się zobaczyć, jak może wyglądać świeczka i jaki jest potencjał na dalsze wzrosty. Pojawiło się kolejne momentum, więc kolejny raz dołożyłem. Tutaj narysowałem sobie taką linię, tak, kolejny breakout i dokładamy pozycję, nie? Jeszcze jedną chciałem gdzieś tutaj dołożyć lub po przybiciu tego poziomu i tutaj będziemy kończyć, nie? Na high. Jeżeli się uda. Jeżeli zobaczę natomiast mocno momentum spadkowe, nie? Czyli coś takiego i tu mocną reakcję, to po prostu będę gdzieś nawet i ze stratą wychodził, nie? Niestety muszę wyskoczyć z pozycji. Właśnie zamknąłem. No nie ma kontynuacji, nie ma momentum. No i poczekam jeszcze pół godzinki. Jeżeli nic się nie wydarzy, no to wychodzę tak jak jest. Zobaczymy. Daję sobie jeszcze 10 minut, najwyżej kończymy ze stówką sesję dzisiejszą.
Kolejny raz wchodzę, tym razem mniejszym ryzykiem i znowu ponawiam całą sytuację, czyli od nowa wchodzę, zaraz będę dokładki robił, nie? Czyli tak, momentum rośnie, ja dokładam i wychodzę. I dokładam i wychodzę. Także staram się uchwycić takie momentum, żeby przetestować to wczorajsze high. Natomiast jak widzicie, tutaj jest bardziej teraz range'owo, nie? Czyli w ten sposób. I no, brakuje tej dokładki. Natomiast jedna rzecz, która jest tutaj spoko, to pojawił się tutaj największy wolumen w ciągu dnia. A to mi sugeruje jakby, że tutaj ktoś po prostu wybiera te zlecenia i będzie kontynuacja, nie? Okej, dobra, dołożymy sobie tutaj jeszcze jednego kontrakta małego. No i tak na razie lecimy w ten sposób. Nie? Zobaczymy, jak ta H1 kolejna będzie się klarować. W tym momencie zabezpieczam pozycję, bo już jest na tyle późno, że nie ma sensu tego trzymać. Już 18:04. Zabezpieczam dosłownie na jakimś tam niewielkim, nieznaczącym proficie i zobaczymy, co się wydarzy. Jak wybiją, to zostanie ta stóweczka z rana, znaczy z popołudniowej sesji, z amerykańskiej sesji i tyle, nie? Dobra, podciągam stop lossa, bo tu już nie widzę sensu, żeby trzymać tą pozycję dłużej. Więc podciągam stop lossa jak najwyżej się da. I albo to wybiją, albo pocisną na to high. Więc docelowo wolumen zwolnił trochę, momentum zwolniło. Nie chciałbym tego trzymać cały dzień, więc skracam po prostu. Jutro też będą okazje, więc lepiej pozbyć się pozycji i porobić coś innego. Widzieliście koniec na dzisiaj. No taki średni dzień, powiedzmy, że jeden ruch mocniejszy i tyle. Dobra, to w tym materiale to będzie wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie jakiegoś lajka, komentarz dla zasięgów i do usłyszenia. Pozdro.